wstaliśmy i idę do toalety i pokażę wam, jaka jest w ogóle ciekawa tam droga, żeby tam dojść. Nie jest taka prosta. Najpierw idziemy przez takie małe drzwiczki, trzeba się schylić. Tutaj stare mury. Stare mury. Tutaj po drodze jest pomieszczenie, duży kazan, mniejsze palenisko do gotowania drewna i tak dalej. Tu chyba pomieszczenia dla zwierząt. To wszystko jest jakby dom. To jest takie przechodnie. A tu się wchodzi do ich ogrodu. I ścieżka cały czas wzdłuż murów, cały czas tam jest dom. No i tu już mamy toaletę. Taką na świeżym powietrzu, podwójną. A tak ten dom wygląda z zewnątrz, od strony ogrodu. Mają też pole, gdzie sadzą ziemniaki. Tak jak wam mówiłem, dom jest stary, bo ma najstarsze pomieszczenie 1000 lat. 1000 lat. Strasznie stary. W tym, co myśmy spali, ponad 100. Ale i tak stare. Tą starszą część zaraz też pokażę. Wiadereczko abrikosa. Można sobie zjeść. To mi się podoba, bo tutaj chodzi się wśród takich starych murów. Patrzcie, jak to jest wszystko robione. Po prostu kamienie lepione gliną ze sobą. I w ten sposób powstawała ściana. Kamieni jest tu wszędzie pod dostatkiem, więc to jest darmowy budulec. Glina tak samo. Drewno to są te topole wysokie, które tu wszędzie rosną. Na przykład tu je macie. To wszystko są wysokie topole. One są używane jako materiał budowlany. Także to ci ludzie wszystko, co są w stanie wyhodować, znaleźć, wykorzystują do tego, żeby zbudować dom. Tak samo ten cały dach gliniany. Вот есть семья большая. Такой дом большой надо. Семья маленький, Маленький дом. 2-3. Вот как вот у нас. Мы уже, ребята, 2-4 там в университете, там уже на учебу. А 3 пацаны, они 2 в Москве, 1 в Польше. А мы вот тут, ну мало мы. Мы маленькие, которые здесь учат, они здесь. On jest здесь. Они тоже, как кончают, убегают. Убегает. Да. Кто здесь останется? 2 старика стоят. 2 старика. Надо их пожениться. Как же пожениться? Тогда, если бегает, все равно придет. Może ja przyjedę i буду z wami żyć. Да. Давай, пожалуйста. А вот это было большой котел. Большой 100-литровый. kazan. Да, казан. Na szorpu, na drugie, da. Ставишь, что Плов można делать. много человек придет вот готовить тут. Jeszcze wam pokażę stary dom. Ten, który ma 1000 lat. O, futbol смотришь, da? Tutaj widać po belkach, że są okopcone. Tutaj miejsce. Pieczka zjedz, da? Tandyr. Tam, no to by trzeba zdjąć, ale tam jest miejsce dla robienia lepioszki. Tu widać, że jest kółko. A zdjęć jest na drwa, da? Skład dla drwa. A tam kachnia? Kachnia, da? Тоже stara. Aha. I temu domowi już 1000 lat. Да. Это все старое, да? Вот капитальный ремонт мы ремонтировали чуть-чуть. Ага.
Здесь поменяли, здесь. Остальные все старые. Все stare. Тут окно новое, кастанное. Окно вообще у него не было. Okna w ogóle tu nie było, a te wszystkie podpory są stare, te wszystkie są stare, a tylko to było wymieniane. Ta część od świetlika. Także tak widzicie, wygląda tadżycki dom z 1000-letnią historią. No, jak muzeum. Wcześniej jak się tutaj paliło w piecu, to nie było rury, z której by wychodziły dym, dlatego te wszystkie rzeczy są tutaj, te drewniane są okopcone. O. Widzicie, to jest wszystko, ale przez to, że jest okopcone, też jest dobrze zakonserwowane. Ale teraz już po remoncie jest normalnie rura kominowa, także spaliny wychodzą na zewnątrz. Bardzo miło, jedziemy w dalszą drogę, pożegnamy się. Do widzenia. До свидания. Давай. Спасибо. Счастливого пути. Пока. Пока. Давай. До свидания. Давай. До следующей встречи. До следующей встречи. Пока. No, miłe są powitania, a smutne są pożegnania, bo zawsze jest miło, zawsze jest fajnie i chciałoby się dłużej pobyć, ale trzeba jechać w dalszą drogę. Ale drzwi mamy odkryte. Salam. Także możemy w każdej chwili, w każdym momencie tutaj znowu przyjechać. Ciekawa rodzina bardzo. Patrz do ręda, ile tu jest zieleni. Normalnie łąka. Jak gdzieś w Karpatach. Czy w Polsce. Piękna łąka, tutaj ładne drzewa, nawet jest asfalt w porządku. To z tą małą różnicą, że wokół są ośnieżone góry, a mamy środek lata. Dzisiaj jest 28 lipiec, ale jest ciepło, nie gorąco, lekki wiaterek w plecy, może nie lekki, może nawet dość silny. No i jedziemy odwiedzić kolejnych dwóch znajomych. Ale u jednego zostaniemy tylko na chwilę na herbacie, a do drugiego pojedziemy na nocleg i zostaniemy tam do niedzieli. Dzisiaj jest piątek, także jutro w planie jest dzień wolny, zwiedzanie okolicy i dużo odpoczynku, bo tak naprawdę potem czeka nas najtrudniejszy odcinek pamirskiej drogi, bo już będziemy się wspinać na wysokość ponad 4000 metrów i tam przez kilka dni przez parę przełęczy przejeżdżać. Znaleźliśmy kolegę, a teraz idziemy na wycieczkę. Tu jest taki pomysł tego spaceru, jest, żeby zobaczyć jakieś takie miejsca, gdzie może być drogocenny kamień, ponieważ Pamir jest pełny takich kamieni, rubinów, jest też złoto, ale też inne rzeczy. Można znaleźć jakieś stare grobowce, w których są pochowani ludzie, a obok drogocenne rzeczy, jakieś miecze, szkatułki ze złotem. Niedawno ktoś znalazł mumię, która była wypełniona złotem w środku. No, my po prostu
chcemy kawałeczek wyżej podejść, zobaczyć jak wioska wygląda z góry, a przy okazji popatrzeć na te miejsca, gdzie potencjalnie mogłoby być coś ukryte, ponieważ wszystkie miejsca mają bardzo starą historię. To jest też jedwabny szlak. Niegdyś tu było centrum komunikacyjne przed wiekami, więc dużo jest takich miejsc, gdzie coś może być. Szczególnie, że widzicie, jakie są tutaj ładne widoki. Kurczę, tu się po prostu chce żyć. Jest wysoko, ale tu się oddycha pełną piersią. Tu jest energia, tu jest the best po prostu. Tu jest mega. Tak. Przyjechaliśmy wczoraj do mojego znajomego Naima, którego poznałem 7 lat temu. Mieszka tutaj w tym domu i spotkaliśmy się 2 tygodnie temu w Duszanbe, bo akurat myśmy byli w Duszanbe, ja wtedy do niego zadzwoniłem, on też był. No, umówiliśmy się, że tu przyjedziemy do niego w gości. Tylko akurat zdarzyła się taka przykra sprawa, że dzień przed tym, jak myśmy dotarli wczoraj, czyli to było dzień przed, czyli przedwczoraj, zmarł jego wujek z najbliższej rodziny, brat ojca. On mieszka tu obok. Mieszkał tu obok, tu jest jego rodzinny dom, ale ostatnimi laty mieszkał w Iszkaszim. No ale ponieważ już byliśmy zapowiedzieni i Naim też na nas czekał, no więc myśmy tu przyjechali. Wczoraj tam tylko taka pani powiedziała, żebyśmy tam chwilę zaczekali, bo to jest taka uroczystość żałobna jeszcze, że tam zaraz po pogrzebie ludzie, cała najbliższa rodzina, sąsiedzi, wszyscy się zbierają, jest taka ceremonia pożegnalna, która w sumie trwa już drugi dzień, bo wczoraj wieczorem i dzisiaj od rana trwa. Tak. No także no, trafiliśmy w taki przykry moment, nie wiedzieliśmy przecież, że tak będzie, no ale jesteśmy tu. Także też nie chcemy się im za bardzo narzucać, żeby jakoś tam się specjalnie nami zajmowali, także sami sobie organizujemy czas. Oni bardzo zajęci są, bo jest dużo gości, więc cały czas trzeba tam coś, wszyscy gdzieś śpią, dzisiaj rano zabijali też kozę, żeby było dużo mięsa dla gości, no i my jesteśmy też gośćmi jakby no, niezwiązanymi z tym pogrzebem, z tym, że wujek zmarł. No i po prostu idziemy teraz pochodzić po wiosce. Jest buddyjska stupa we Wrangu, także zobaczymy ją za chwilę. No ale jeszcze tutaj Darenda coś chce powiedzieć. Tak, ja rano zrobiłam tu pranie. Przyszła ta żona brata Naima chyba i powiedziała mi, że tutaj na tych drutach mogę powiesić, więc ja tu powiesiłam rzeczy, a później przyszła żona Naima chyba, jeśli dobrze pamiętam, kto jest kim. Nie, to była też żona Karima. Żona innego brata. Karima. Aha. I żebym poszła z nią, bo nie tak zawiesiłam. Widać było majtki, a trzeba majtki tak zawiesić pod czymś, żeby z ulicy nie widać, że tam są. Skarpetki mogą być. A, wczoraj w ogóle tutaj pchaliśmy rowery, bo tu jest strasznie stromo. Ja tak pamiętałem, że Naima dom jest dość wysoko, ale jak tu byłem 7 lat temu, no to z plecakiem to łatwiej było podejść niż po tej stromiźnie. Nawet tylko z tego powodu dobrze kogoś zapytać, gdzie Naim mieszka. Nawet jak wiesz, gdzie to jest, bo wtedy przynajmniej jedna osoba pomaga pchać. Tak. Zawsze mnie. A potem dziewczynie najpierw trzeba pomagać, chłopak musi sobie radzić sam. Ale potem zleciały się dzieciaki. Tak. Pokazały im, żeby one też pchały. Które też pchały. Bo tutaj zawsze pytają, to jest tak, jesteście małżeństwem? Nie. A potem pytają mnie, czy mam męża, czy mam dzieci, a jak mówię, że nie mam dzieci, to albo patrzą tak bardzo, bardzo smutnie, tak jakby coś nie było tak. Naim jest tutaj takim szefem 6 wiosek, przedstawicielem władzy lokalnej. Salam alejkum. I w ogóle powiedział, że jak dzisiaj teraz idziemy na tą wycieczkę, żebyśmy nie brali z sobą dokumentów, a jakby nas policja zatrzymała, bo jest możliwość, że nas policja zatrzyma, bo tutaj jest posterunek, to żebyśmy tylko powiedzieli, że u niego mieszkamy i jak coś, to do niego zadzwonili i tyle. Tak.
wzięliśmy tylko trochę pieniędzy. Tak, aż 100 somoni wzięliśmy. O, Wszystko co mamy. wszystko co mamy. Jakieś 50 zł 1/3 naszego budżetu dla Tadżykistanu. dla Tadżykistanu. Właśnie spotkaliśmy pana, który występował w francuskim filmie. Głównym aktorem. Był głównym aktorem. Tutaj jest po, Вот это вот, как будто их po prawej их stronie. стрим, вот. Widzicie? Вот их. O. A tutaj jest ten, który jest po prawej stronie, a tutaj była główna aktorka francuska. Eta francuska, da? Да, да. A eta jeszcze Italianiec. Это итальян. A eta Italianiec. Да, Tam może nie jak talib. да. Здесь это нам это дали квартиру актера. Aktorem. Да, я в свою квартиру. Ну, сам. I pan w ogóle wygrał casting, był pierwsze miejsce zajął. Да. I w filmie grał taliba, Taliba. który wziął w plen, jak to? W niewolę? W niewolę tą francuską aktorkę. No nie aktorkę, tylko Żurnalistkę. ona grała rolę dziennikarki. Dziennikarki. Tak. A on ją wziął w niewolę. Tak. Ну, не эта женщина, Но- она другая. A. Вот, No вот a это- nagrała вот żurnalistkę, вот да? это, вот A, это. wod, A, a, Нет, eta. это другая. Eta drugaja. A, Tom. Ją Да, да. Вот, wziął w plen, w niewolę. Tom wziął w niewolę. вот она вот. Mhm. A. Вот здесь уже ее лицо. A. Она- A eta wy, Да, da? да, это я. Tutaj, w środku, z Arafatką. No. Mhm. I сколько сняли этот фильм? Одну неделю? Ну, основной эпизоды, там, может, они месяц сняли, основной эпизоды, когда Эпизод ваш. да, я там нужен, Да. мой эпизод 1 неделю, 7 дней. 7 дней. Да. В каждый день $50. Каждый день 50. Это было в 2010 году, Да, да. как здесь Да, написано. да, да, Мгм. Ну, это хорошие деньги. да. Можно было машину купить. A film jak называется? Афганский излом. Вот. Афганский излом. излом. Афганский излом. Nie wiem, co to znaczy islam. Излом. Что значит islam? Я не знаю. Это może na francuski. Нет, это на русском. Это na ruskim. Да, да. To co? Ciekawa nam się historia też przydarzyła dzisiaj, nie? Po prostu spacerując po ulicy, córka nas zaprosiła do... Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Chodźcie dobry. na herbatę. Taka rozmowa była. A ja mówię, okej. Dobra. Dobra. Gdzieś tu podobno jest buddyjska stupa i jaskinia jakaś. Przynajmniej tak wskazywał znak. Na początku była tabliczka, potem byli ludzie i taki mały chłopiec nas prowadził i potem pokazał, że tutaj na górę. Archeologią się zajmuje. Są kawałki różnych miseczek, co wskazuje na to, że tutaj ludzie kiedy żyli. Tak. Albo może zachowali. Nawet patrz, jest uszko metalowe od garnuszka. O, tak. Tak. Także na pewno tutaj ludzie żyli. Nawet są potłuczone butelki po wódce Tak, i kawałki dachu. i kawałki dachu. A to jeszcze nie wiem co to jest, bo to też wygląda taki. Na pewno za 1000 lat będzie to bardzo cenne znalezisko. Tak. To już pozostałości tej świątyni i stupa buddyjska. Skąd się tutaj, słuchajcie, wzięła stupa buddyjska? Kiedyś Chińczycy tędy przyjeżdżali chyba, czy zajmowali nawet te tereny. Te tereny, tak. Karawany tu chodziły. Stary szlak komunikacyjny to wszystko. Takie dawne, więc. Dawne, no. Czyli to jest jedyne takie, taka świątynia, jedyna taka świątynia w tym regionie. Kiedyś jeszcze była druga, po drugiej stronie rzeki, ale chyba już jej nie ma, a już datuje z V-VI wieku Naszej ery. naszej ery. Tak. Tak mi się wydaje, ja się bardzo dobrze na tym nie znam, ale tak jak mówię, tak mi się wydaje, że jeśli jest stupa, to w stupie powinna być jakaś bardzo ważna osoba pochowana również. Która, znaczy jej
może nie jej ciało, bo buddyści się nie grzebią w ciałach, ale po prostu złożone szczątki, czyli popiół albo duch danej osoby. Twój rodak idzie za nami. Stopa na stopie. Mhm. Pokażę Rubin. Pokażę. Nie. Это Almendi. Это nie Rubin. Almendi. Это nie Rubin. Это другой kamień. Mały sprzedaje wielkie rubiny o wartości $15,000 za $1, za jedyne 10 somoni. Z tym, że jest mała nieścisłość, że to nie są prawdziwe rubiny. Ale dobra, niech się cieszy, niech myśli, że ma rubina. No. Foto na. No Это не фото, это не фото. Это фильм. Есть. Есть фото. Не, это не фото. Есть фото, фото. Фото? Фото. Хорошо. Хороший рубин. Есть. Сколько стоит? Где? Один? Один самони, один рубин? Сколько? Фай. Не, спасибо. У меня уже есть много рубинов. У меня только рубины, да. Есть. Так и не, покажи один. Это же не рубин. Есть. Нет, это не. Есть. Это не рубин. A ta woda będzie pitna. Woda pitna to będzie, czy co? Tam myślę, że tak. Tutaj jest rodnik. Taki kanion, skąd są od razu poprowadzone 2 kanały, żeby brać wodę do wsi.